Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejne podsumowanie Project Pan, czyli projektu, w którym zużywam kolorówkę. W tym miesiącu dużo więcej się działo niż w ostatnim, więc zapraszam do oglądania. Zaczniemy oczywiście od denek, czyli produktów, które całkowicie wyzerowałam, zdenkowałam i część z tych produktów jest spoza projektu, ale absolutnie w niczym to nie przeszkadza moim zdaniem, więc zaczniemy sobie właśnie od takich rzeczy. W ogóle po pierwsze to zużyłam sobie ten róż, który stworzyłam sobie taki DIY. Teraz jest tutaj coś innego, zaraz Wam o tym opowiem, ale pochwalę się Wam, że było tutaj troszeczkę takiego właśnie różu DIY, z jakichś takich mieszanek. Udało mi się go zużyć i podobnie udało mi się zużyć błyszczyk DIY, ten, który tworzyłam w odcinku o tym, jak modyfikować sobie odcienie błyszczyków DIY i właśnie jeden ten mój ulubiony również zużyłam. Nie był on w projekcie, nie był w żaden sposób tutaj liczony i tak dalej, ale właśnie no zdenkowałam, więc co? No chwalę się, no co? Następnie, słuchajcie, zużyłam klej do rzęs. To jest klej do rzęs Duo, taki z zielonymi napisami, mój ulubiony i zużyłam go po prostu naturalnie, zawodowo i prywatnie po prostu jako klej do rzęs. I co ciekawe, w ogóle miałam taką śmieszną przygodę, bo ja miałam w zapasie klej do rzęs z Glam Shopu. Stwierdziłam, że jak wykończę ten, to otworzę sobie ten, żeby wiecie, nie wysychał i tak dalej. I na szkoleniu otwieram ten klej. Pierwszy raz otwierany, a on mi zasechł. Więc słuchajcie, no jest to denko w takim sensie, że no nie jestem w stanie tego produktu użyć, ale nie użyłam go ani razu, rozumiecie o co chodzi? Po prostu był zamknięty i mi wysechł. Najlepiej zużyć przed 2 marca 2025. No, faktycznie. Wyrzucam również, pozbywam się jednych moich rzęs, to są Ardell akcenty, rzęsy, które bardzo lubię jako takie właśnie akcenciki, bo to są takie połóweczki, ale ten model, on już jest bardzo, bardzo zjechany, jest posklejany, pozlepiany, już nie da się go po prostu odratować, wygląda po prostu źle, gdzieś tam się siapią już gdzieniegdzie te włoski. Jest po prostu mały koszmarek, więc również pozbywam się tych rzęs. Myślę, że miałam je, wybaczcie, dobrych kilka lat, więc najwyższy czas na nie. I teraz produkty, które zużyłam w projekcie. Pierwszym z nich, chociaż tak jeszcze nie w 100% można powiedzieć, jest róż z Berry M. Tutaj ja zużywam sobie te róże o te i po prostu jeden z tych koreczków, można powiedzieć, jest już całkowicie zużyty. Możecie sobie zobaczyć w środku. Tu już nie jestem w stanie za specjalnie czegokolwiek wygrzebać. I ten konkretny odcień, troszeczkę mi go zostało, już mi ciężko było go tam wygrzebywać za każdym razem, więc stwierdziłam sobie, że po prostu zrobię sobie taką mieszankę i właśnie troszkę tego różu jeszcze jest tutaj w tej mieszance, więc jeden z 4 jest już zaliczony, jeżeli chodzi o ten sztyft. Kolejnym kosmetykiem, który zużyłam, jest laminator z Glam Shopu. Powiem Wam, że zauważyłam, że właśnie jak się go nakłada tak trochę więcej, to on mi lepiej trzyma te brwi, a jak sobie jeszcze robiłam fryzurę bardziej tak do tyłu, jakąś zaczesaną, to na baby hairy też troszkę szło i jakoś tak po prostu naturalnie, mega szybko mi się zużył. Tutaj możecie zobaczyć, że jest puściutko. Ogólnie on ładnie wyczesywał, ale nie utrwalał ładnie brwi, więc nie wiem, czy wrócę do tego produktu. Natomiast zużywało się go całkiem spoczko. Muszę się również pochwalić zużyciem cienio bazy z Glam Shopu. Jakiś czas temu już tak ciężko mi było jakkolwiek to nabierać i później za każdym razem, bo już to kopytko nie sięgało, więc brałam pędzelek, próbowałam albo szpatułkę, żeby wyciągać i trochę mnie to męczyło, więc postanowiłam po prostu wrzucić sobie, przełożyłam całość do takiego małego słoiczka i starałam się z niego korzystać. Natomiast jak już się z tych brzegów ten produkt wyciągało, to powiem Wam, że już był taki za gęsty, już ciężko się nim pracowało. Dzisiaj jeszcze spróbowałam tam minimalnie coś tam użyć jako taką bazę, ale już ta formuła taka była ciężka, zrobiła się taka gęsta, plastelinowa, więc to, co się tak naturalnie tym kopytkiem wyciąga, to jest spoko, a jak już tak z brzegów, tam z samego dna wydłubywałam, to już było ciężko. Natomiast taką resztkę, którą miałam, a nie nadawała się za specjalnie już na oczy, właśnie dodałam do tej mojej mieszanki, więc to generalnie jest wszystko, żeby sobie tak ocieplić odcień. Ale mogę się pochwalić, bardzo się cieszę, bo to taki właśnie specyficzny też odcień, do każdego makijażu pasuje, więc bałam się,
się, że utkwię z nim do końca życia, ale jakoś tam udało się zużyć, więc mamy denko, bardzo się cieszę. Nie bez powodu zrobiłam sobie dzisiaj tak intensywny zielony makijaż, ponieważ wczoraj robiłam podobny, turbo mi się spodobał i wiedziałam, że jak zrobię go dzisiaj, to będziemy mieć kolejne denko. I kolejne denko to jest kredka w Moro z Glam Shopu, czyli ta zielona. Bardzo się cieszę, że już jej nie ma. Z jednej strony uwielbiam ten make-up, ten look i w ogóle ten odcień, a z drugiej strony jednak takie odcienie specyficzne trochę się trudniej zużywa, chociaż z jednej strony fajnie, bo są fajne, ciekawe, a z drugiej strony za każdym razem ich używać też jakoś tak nie za bardzo się chce, ale no, dało się pokombinować z tą kredką na różne sposoby, czy na linię wodną, czy do zagęszczenia rzęs, czy jako taka baza. Trochę się pobawiłam tą kredką, ale już cieszę się, że w połowie wyzwania mam ją z głowy. No i słuchajcie, w zasadzie powinnam się podwójnie pochwalić, bo rozcięłam w końcu moją bazę z Inglota i zużyłam, moi drodzy, moją bazę z Inglota. Dacie wiarę? Po prostu petarda. Straszyliście mnie, że jak ją rozetnę, to tam będzie jeszcze strasznie dużo kosmetyku. Jak się gdzieś tam powyciągało z tych brzeszków i tak dalej, no to faktycznie trochę się jeszcze jej uzbierało. Ale tak summa summarum powiem wam, że tutaj było tak, że naprawdę sporo wycisnęłam. Już naprawdę z całej siły tam wyciskałam, więc było trochę, ale jak widzicie, no udało mi się w przeciągu miesiąca otworzyć i jeszcze zużyć do końca. Mega się cieszę. Baza jest super, też pewnie będę jej używała. Zresztą mam taki, wiecie, świeży egzem. W ogóle jaki jest to ładny ten, taki błyszczący, czyściutki, więc oczywiście tą bazę mam i cieszę się, że tą zużyłam, no bo już był jej czas, jeżeli chodzi o termin ważności. Także to były denka. Turbo się cieszę, bo już te kilka tych produktów trochę mnie męczyło. Chciałam zobaczyć jakiś, wiecie, intensywniejszy, mocniejszy progres, więc fajnie. Przechodzimy sobie teraz do aktualizacji, do tego, co aktualnie zużywam i jak wygląda progres. Zacznijmy sobie od podkładu Eveline Better Than Perfect. Tutaj widzimy, wrzuciłam do projektu ostatnio, tak? Teraz w maju i teraz po całym miesiącu mam takie zużycie. U mnie podkłady całkiem tak regularnie, że tak powiem, schodzą. Wydaje mi się, że nawet jeszcze może być go mniej, bym musiała tak z całej siły ścisnąć tubkę, ale nie ma aż takiej potrzeby. No tutaj zużywanie jest ok. To jest całkiem spoko podkład teraz na ten okres taki letni, dosyć ciepły, bo on nie jest aż taki mocno obciążający, trochę nawilżający, więc jest jak najbardziej spoko. Zużywanie idzie moim zdaniem dobrze. W każdym razie używam. W tym miesiącu malowałam się częściej, więcej niż wcześniej, bo mówiłam wam, że taki miałam trochę kryzys i trochę chorowałam, a teraz było tak dobrze, było dobrze. Nie wiem, jak będzie mi szło w lipcu, bo będę na urlopie, ale może parę kosmetyków właśnie zabiorę do zużywania. Lecimy sobie dalej. Mgiełka. W tym miesiącu tej mgiełki szło całkiem sporo, zresztą zobaczcie. Po pierwsze zależało mi na porządnym utrwaleniu, bo pogoda nie sprzyjała, ale właśnie przez to, że też rozświetlałam sobie dekolt, to też spryskiwałam sobie dekolt, żeby on mi tak mocno, wiecie, nie transferował gdzieś tam, jak będę się dotykała, tylko delikatnie, bo ja potem te kosmetyki mam po prostu wszędzie, na rękach, na ubraniach, wszędzie, więc używałam go sobie również do utrwalenia dekoltu, oczywiście twarzy i w ogóle zauważyłam, że jak sobie tak lekko spryskam włosy, to działa jak lakier do włosów. Ja nie mam lakieru w ogóle w domu i tak powiem wam, że tam ze 2-3 razy to nawet tak lekko, tak żeby, wiecie, tam dognieść jakieś tam pasemka się nadawał. Także w tym miesiącu fajnie poszło. Może nawet by się udało w tym miesiącu, chociaż tak do samego dna. Słuchajcie, jest szansa, moim zdaniem. Jest szansa, żeby go zużyć w tym miesiącu. Jak nie w tym miesiącu, no to zabraknie mi tyle prawdopodobnie do zużycia w tym miesiącu. Także trzymajcie kciuki, żebym pamiętała o tej mgiełce i używała jej konsekwentnie. I obficie. Powiem wam, że puder to już jest dosłownie formalność, bo wyciągnęłam sobie stoper, bo już ciężko mi było tam wystukiwać sobie ze środka ten puder. No i zobaczcie, no i to jest dosłownie, nie wiem, no 2-3 użycia, 2 jakbym sobie zrobiła baking, to może i nawet jedno, więc zależy ile będę używała, ale jest to naprawdę niedużo. W każdym razie, no myślę, że w tym miesiącu dokona żywota, że to będzie miesiąc również taki całkiem fajny do denkowania, bo jest szansa, że
i mgiełkę zużyję i puder myślę, że na pewno też. Następnie pisek z NYX-a. Tutaj wydaje mi się, że on cały czas jest jeszcze pełen, dobrze się nim pisze, nie przerywa, nic się z nim nie dzieje, więc póki co jakby nie mam na jego temat zbyt dużo do powiedzenia, nie mam pojęcia, ile jeszcze go zostało, póki co piszę dobrze. Podobnie jest z maskarą, wrzuciłam sobie do projektu Extreme Volume od Ireny Eris, ale powiem Wam tyle maskar pootwieranych, bo gdzieś tam testowałam, nagrywałam filmy, że gdzieś tam czasami sięgam po jakieś inne, aczkolwiek no jak chcę takie porządne smoky eye, to je jak sobie dowalę, to robi efekt. Bardzo lubię tą maskarę, ale myślę, że jeszcze jest jej naprawdę sporo w opakowaniu, więc póki co też jeszcze spokojnie sobie z nią posiedzę. Pokażę Wam ten mój produkt DIY. To jest właśnie taka różowa mieszanka. Chciałam sobie stworzyć taki lekko brzoskwiniowy róż i właśnie połączyłam resztulkę tego różowiutkiego różu z Berry M z tą musztardową bazą, żeby mocniej ten kolor ocieplić, co właśnie fajnie wpłynęło na ten balans, bo to było bardzo chłodne, takie różowo-cukierkowe, a to jednak jest takie bardzo ciepłe, więc fajnie mi się ten kolor zneutralizował. Dodałam do środka trochę podkładu, tak żeby konsystencja była przyjemniejsza i czymś tam jeszcze dodałam odrobinkę czegoś tam jeszcze, jakiegoś cienia w kremie czy czegoś, żeby po prostu kolorek tak sobie poprawić, więc tutaj mam taką mieszaneczkę i też jest do zużywania, aczkolwiek nie tak typowo w projekcie, tylko po prostu do zużywania. Więc można powiedzieć, że jak zużyję to już tak na 100% to i tam ta baza będzie zużyta. Póki co właśnie sobie przerzuciłam do takiego opakowania po różu i będę miała tak też na zmianę, jeżeli chodzi o odcienie różów, bo lubię sobie zmieniać, a tutaj są praktycznie same takie żywe, takie wiecie, bardziej koralowe i tak dalej. Jeżeli chodzi o korektor, to powiem Wam, że tutaj robię te kreski tak trochę na chybił trafił, bo naprawdę mega ciężko jest to opakowanie podświetlić, żeby sprawdzić tam w środku. Musiałabym wyciągać stoper za każdym razem, trochę mi się nie chce, ale tak mniej więcej czuję, jak sobie tam wiecie, gdzieś tam postukam czy coś, że tutaj całkiem dobrze idzie. Powiem Wam, że nie wiem, może kwestia pogody, pielęgnacji czy czegoś, ale nie jest aż taki zły ten korektor, w sensie nie jestem jakąś wielką jego fanką, ale jakby radzę sobie z nim, nie męczę się z nim, więc jest ok. Ma całkiem dobre krycie, więc też fajnie mi się nadaje czasami do wyrównywania niedoskonałości na skórze, a nie tylko pod oczy. Pochwalałam się, że w tym miesiącu naprawdę sporo używałam tego rozświetlacza Glow Mama i jednak tak jak mówiłam, pojawiły się jakieś dekolty troszkę większe i gdzieś tam jest więcej przestrzeni do pokrywania jej rozświetlaczem. Myślę, że gdyby nie to bym chyba do końca roku ten rozświetlacz męczyła, a tak to prezentuje się w ten sposób to zużycie. Widzimy, że tak jak wcześniej te porównania, te aktualizacje były bardzo blisko siebie, tak jednak tutaj ta przerwa jest trochę większa. Może nie jest jakaś ogromna, ale jednak jest większa niż w tych poprzednich. No i właśnie jest to wynik tego, że gdzieś tam te dekolty smarowałam, raz używałam na mojej przyjaciółce również, która wychodziła na wesele, tak żeby ją też rozświetlić, więc jeżeli podtrzymam właśnie takie obszerne używanie go, no to myślę, że do końca roku nie będę się z nim męczyć, aczkolwiek jeszcze myślę, że tam za 2-3 miesiące to jeszcze pewnie go poużywam. Następnie mogę pokazać Wam aktualizację mojego bronzera. Tutaj mogę się pochwalić, że zaczęłam już wydłubywać sobie trochę tutaj przy boczku, przy tym limicie. Zostało go naprawdę niedużo i myślę, że to będzie również miesiąc, w którym ten cel osiągnę. Bo zostało tego bronzera naprawdę niedużo. Myślę, że nawet może troszkę powyżej tego celu uda mi się gdzieś tam sięgnąć tego bronzera. W każdym razie trochę jest taki spocony, bo jest dzisiaj i w ogóle ostatnie dni były mega gorące, więc tak nie za ładnie on wygląda, będę musiała go troszkę przeczyścić. W każdym razie, no bronzer myślę, że to jest ostatni jego miesiąc na tym kanale, co bardzo mnie cieszy, bo chętnie sobie zmienię na coś innego. Mamy również kredeczkę i zobaczcie, że zostało już jej naprawdę niedużo, to jest też tylko formalność. Myślę, że jeszcze w tym miesiącu jej nie zużyję, ale może za 2 miesiące już jej nie będzie. Też zależy, jak będę jej używała, ale wydaje mi się, że jestem już bliżej niż dalej, bo to jest już taki ogryzeczek dosłownie. W każdym razie nie spieszę mi się z nią, bo bardzo ją lubię. Dzisiaj też ją mam na ustach i na to nałożyłam trochę takiego błyszczyka, też jednego z tych DIY, więc na różne sposoby można sobie tej kredki używać. I została nam jeszcze paletka Carmel Cud Nude i tak się prezentuje cień. Denko troszkę się powiększyło, może nie jest jakiś super ogromny progres, też nie używałam tego cienia jakoś bardzo dużo, szukałam jakichś rozwiązań, żeby zużyć właśnie kredkę, tą bazę i jakoś na ten zabrakło mi trochę miejsca.
troszkę jest tam te denko powiększone, natomiast liczę, że może na przykład w tym miesiącu troszkę mocniej z nim pocisnę, aczkolwiek powiem Wam, że mam tyle roboty, że nie wiem, czy będę miała czas się malować tak, jak mam ochotę, więc zobaczymy. Bardzo polubiłam ostatnio nakładać ten cień tutaj i tak sobie pociągać w stronę na zewnątrz, czyli na powiece nieruchome i tak na zewnątrz do góry. I w zasadzie mogę wtedy ten kolor nałożyć sobie kiedy chcę, z jakim makijażem chcę. Oczywiście wewnętrzny kącik jak najbardziej. Natomiast tak na całą powiekę on nie robi dla mnie jakiegoś większego wrażenia, bo jest trochę taki suchawy, więc fajnie jest go nałożyć na przykład z jakimś rozświetlaczem albo łącząc z jakimś innym cieniem. Natomiast jakby jeszcze mam wolę walki i jeszcze będę starała się zużywać ten kosmetyk. Muszę pomyśleć sobie, co chciałabym w tym miesiącu wrzucić do projektu. Czuję, że potrzebuję jakiegoś bodźca, czegoś ciekawego, czegoś fajnego, żeby po prostu się nie nudzić i tak żmudnie nie podchodzić do tego. Także dajcie mi chwilę i zaraz wracam. Ok, wybrałam sobie parę produktów, nawet całkiem powiem Wam sporo. Chciałabym zużyć na początku taką próbeczkę. Tutaj jest wsypany puder pod oczy. Chciałabym ją zużyć po prostu, żeby nie leżała, więc nawet jakby nie do końca wliczam to jako taki, wiecie, pełnowartościowy Project Pan, ale po prostu mówię Wam, że chciałabym sobie to zużyć, więc wrzucam sobie tutaj na wierzch, wtedy będę pamiętała o tym, żeby zużywać. W zamian za laminator do brwi wezmę sobie tym razem NYX The Brow Glue, czyli taki żel, który delikatnie utrwala i przyciemnia włoski. Ja mam w odcieniu Dark Brown. Bardzo lubię ten żel, bardzo często go używam i sięgam po niego często właśnie jak gdzieś spieszę, chcę tak na szybko zrobić make-up, to tylko ten żel, który mi i ułoży włoski, trochę przyciemni i jest fajny, więc wrzucam sobie jego. On był otwarty w październiku, więc właśnie to jest taki dobry czas, żeby go sobie pozużywać. Myślę, że jestem mentalnie gotowa na to, aby wziąć coś do ust poza konturówką i myślę, że w tym miesiącu będę walczyć z błyszczykiem Claresa Sugar Powder. To jest odcień Flamingo. Jak widzicie, mam go dotąd, więc myślę, że zużycie go nie będzie jakieś specjalnie trudne. Również przyda mi się na urlop. No i właśnie, lubię tą formułę, nie jest jakaś taka obciążająca, nie uczula mnie, więc myślę, że zużywanie go będzie czystą przyjemnością, szczególnie, że nie ma go jakoś dużo w opakowaniu, a tak naprawdę nie zużywałam do ust nic poza konturówkami w tym roku, więc niech będzie błyszczyk. Postanowiłam wziąć sobie do projektu również taki brokat. To jest ten, który powstał we współpracy z Belle i Red Lipstick Monster. Możecie sobie tutaj zobaczyć, że nie ma go jakoś bardzo dużo, bo jest już takie denko w zasadzie w środku. No ale właśnie może to jest taki dobry sezon, żeby sobie takie ozdoby przyklejać na twarz, na oczy, na dekolt, na usta, na włosy, whatever. I jeden z tych właśnie sobie zużyję, bo mam jeszcze jeden w innym odcieniu, a to jest odcień 01 Peppy, więc Peppy wlatuje do projektu. Pomyślałam sobie, aby wrzucić jakiś puder i powiem Wam, że już nawet tak niespecjalnie mam co wrzucać do tego projektu, bo zostały mi same takie, wiecie, fajne, ulubione rzeczy, których nawet niespecjalnie chcę zużywać jakoś na siłę i pomyślałam sobie w takim razie, że wezmę sobie do zużywania puder prasowany, bo to będzie mój pierwszy raz z denkowaniem pudru prasowanego i wybrałam sobie woalkę pod oko. Myślę, że będę używała tego pudru na całą twarz, nie tylko pod oko. Woalkę bardzo lubię, a ta pod oko jest jeszcze delikatniejsza, daje taki efekt nieprzypudrowanej skóry. Natomiast on tutaj ma gramowo 4 gramy. Jest to produkt wypiekany, więc wiem, że zużywa się je dosyć powoli, natomiast liczę, że właśnie ta nie za duża pojemność jakoś mi troszeczkę to zużywanie przyspieszy i doda mi skrzydeł, jeżeli chodzi właśnie o zużywanie produktów prasowanych, z którymi, że tak powiem, mam się troszkę na bakier. Formuła jest bardzo, bardzo przyjemna. Zobaczcie, że ona taka wręcz jest leciusieńko świetlista. Myślę, że może być ciekawym produktem do zużywania. No zobaczymy. Na razie jestem nastawiona pozytywnie, jest, wiecie, dużo nowych rzeczy, jest tak świeżo, więc póki co mam motywację do działania. Lecimy dalej. Chciałabym również zużyć sobie tą bazę z Inglota, to jest Body Art Adhesive, baza do klejenia brokatu, do klejenia błyszczących cieni, ponieważ ona ma 6 miesięcy od otwarcia, jest nieduża, ale jednak no nie chciałabym po prostu trzymać w swoich zbiorach jakiegoś mocno przeterminowanego produktu. On już jest troszeczkę po terminie, w sensie po tym PAO, ale jeszcze spokojnie, w sensie nie jest przeterminowany. Jest po PAO, ale nie jest przeterminowany. Więc chciałabym go zużyć, żeby móc sobie kupić nowy i świeży, zamiast jakiejś tam bazy
będzie właśnie taki klej do brokatu. Ostatnio dosyć często rysuję sobie piegi i pomyślałam, że może właśnie tak dla urozmaicenia do projektu wrzucę sobie taki pisak do piegów. Zobaczymy, czy da się go używać na jakieś inne sposoby, może do jakiejś kreseczki, może do brwi. No nie wiem, mam taki pomysł, żeby właśnie pokombinować sobie z tym pisakiem, a że bardzo właśnie ostatnio mam fazę na piegi, to myślę, że się przyda. No i zresztą on był wypuszczony już rok temu, więc też fajnie by było, wiecie, sobie zużyć i mieć jakiś świeższy. Także wrzucam sobie również pisak do piegów. Już chodził za mną ten pomysł, powiem Wam, właśnie od miesiąca. I myślę, że wrócę sobie na jakiś czas do tej paletki. No myślę, że zużycie tego fioletowego cienia nie będzie jakimś wielkim problemem. Wydaje mi się, że on może być bardzo fajnym kolorem jako róż. Zresztą nieraz go używam, szczególnie w chłodniejszych makijażach, kiedy wszystkie róże są zbyt ciepłe, koralowe, jakieś takie, wiecie, bordowe, to ten mega fajnie się sprawdza. I tak pomyślałam, że zatęskniłam się po prostu za tymi kosmetykami, za tą paletą i chciałabym pozużywać sobie ten cień. Właśnie prawdopodobnie będę go używała głównie jako produktu na policzki, ale myślę, że spokojnie na oko dla urozmaicenia jakiegoś kolorystycznego też się fajnie przyda, więc wraca do łask naturalnie różowa. I chodzi ze mną jeszcze jeden kosmetyk, który myślę, że może być i fajny do zużywania i w ogóle po prostu fajny do tego, żeby się nim nacieszyć. Jest to przepiękny taki brokat w płynie, taki płynny cień marki Etude. To jest Miraholic w odcieniu bodajże Champagne Bubble 101. Nie wiem, czy on jest gdzieś dostępny. Kiedyś był na Cosibelli chyba. To jest koreańska bodajże marka albo japońska. Kurczę, już nie pamiętam. W każdym razie to jest tak przepiękne. To jest przepiękny cień, który daje masę drobinek. Nawet pod palcem czuć delikatnie, że on jest taki jakby lekko szorstki, że właśnie to nie jest taki typowo metaliczny produkt, tylko właśnie drobinkowy. Ja go uwielbiam dodawać właśnie do makijażu, tak na wierzch, żeby jeszcze dodać więcej trójwymiarowości makijażowi, żeby była taka głębia właśnie blasku. Często jak go mam gdzieś na oku, to pytacie się, co nakładam i to jest bardzo często właśnie ten cień. On jest cudowny i zresztą wydaje mi się, że będzie całkiem fajnie widać to zużycie, bo przezroczysta jest ta buteleczka i on tam całkiem tak fajnie spływa, więc no miejmy nadzieję, że jakoś będzie mi to szło, zobaczymy. Także to są wszystkie produkty, które dodałam do projektu. 8 nowych rzeczy plus ta taka próbeczka, czyli summa summarum z produktami, które mam teraz w projekcie, jest ich 19, licząc tą próbeczkę 20 do zużywania. Także obstawiajcie, moi drodzy, co zużyję jako następne i z czym będę miała największy problem. Dajcie znać, jak Wam idzie zużywanie, aczkolwiek ja całkiem sporo wiem dzięki naszej grupie Project Pen Polska. Jeżeli jeszcze Was tam nie ma, to zachęcam do zaglądania na tą grupę, bo jest super motywująca. Możecie podpatrzeć również jakieś fajne tipy na zużywanie i recenzje różnych kosmetyków. Jeżeli lubicie moje aktualizacje, zostawcie mi kciuka do góry. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.